Hej, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Bartol Game. Dzisiaj jesteśmy w filmie poradnikowym, jak zagrać w Robloxa na takiej właśnie oto kierownicy. Głównie jest to film dedykowany do trybu Polish Car Driving i również kierownicom Logitech, bo będziemy potrzebowali G-Huba. Ogólnie wszystkich programów, jakich dzisiaj użyjemy do skonfigurowania tego, będzie Xbox 360 Controller Emulator i właśnie Logitech G-Hub. Są to oczywiście programy darmowe, nie ma żadnego problemu, żeby je dostać w internecie. Teraz zajmiemy się pobraniem i instalacją programu Xbox 360 Controller Emulator. Podlinkuję wam link do tej stronki oczywiście w opisie. Mamy taką ładną stronkę, są tu jakieś obrazki, fajnie, wiadomo. I tutaj mamy 3 wersje programu. Pobieramy najnowszą z 2020, czyli tak jakby pod nazwą dla wszystkich gier. Klikamy download, gdy otworzymy zipa, ujrzymy tutaj tylko jeden plik o nazwie właśnie x360ca.exe, wyrzucamy sobie go, rozpakowujemy na pulpit i teraz ten program nie wymaga żadnej instalacji, po prostu go odpalamy i działa. Bez żadnego problemu tutaj, nie? Teraz jak klikniemy sobie Enable, to usłyszymy dźwięk podpinania czegoś pod komputer, nie? Jest to oczywiście ten wirtualny kontroler. Dobra, teraz zajmijmy się samym dodaniem urządzenia. Teraz pierwsze co musimy zrobić, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to podłączyć kierownicę. Naprawdę świetnie, że ja to zrobiłem. I teraz jakby musimy mu zapodać samo urządzenie, no bo skąd on ma wiedzieć, skąd przechwytywać różne polecenia, nie? Klikamy sobie tutaj przycisk Add. W moim przypadku jest to Logitech G29 Driving Force Racing Wheel USB, nie? Podświetlamy sobie to na niebiesko i klikamy Add Selected Device. Proszę bardzo. Od razu się nam tutaj automatycznie zaznaczyło Enable. Teraz zapoznajmy się tutaj z samymi funkcjami, jakimi oferuje nam ten emulator. I tutaj na dole mamy takie 3 bardziej mniej istotne przyciski, na pewno jedne z istotniejszych. Jest to Auto Clear i Reset. Przycisk Auto automatycznie wam próbuje załadować jakieś ustawienia, ale ja nie polecam tego używać, bo zobaczcie co. O, takie coś nam zrobi i teraz w sumie co? Dodając gazu, ruszam tą manetką, a hamując dodaję gazu, ale dobra. Jeśli już to załadowaliśmy i chcemy to usunąć, to nie musimy wszystkiego z kolei tutaj robić i klikać Empty, tylko wystarczy, że klikniemy Clear, jest i mamy czyściutki program. Tutaj Reset mamy przycisk w razie czego, gdyby coś nam się zacięło. Myślę, że dość proste i intuicyjne. Macie lipę generalnie, jeśli Roblox wykrywa wam automatycznie kierownicę, bo wtedy on przypisuje wam te ustawienia na twardo i nie możecie ich zmienić, więc tracicie tylko tą korzyść, że możecie przybindować sobie wszystko customowo, nie? No ale dobra, zacznijmy bindowanie tych podstawowych rzeczy. Ten program pozwoli nam zbindować skręcanie, hamowanie, dodawanie gazu oczywiście, wyłączenie TCS-ów, czyli to co robiliśmy na padzie. Ale jeszcze w tym filmie pojawi się wzmianka o tym, jak zrobić resztę rzeczy typu klakson, światła, kierunkowskazy. To takie drugorzędne, ale też istotne. Ta gałeczka tutaj służy jako kierowanie, czyli lewo, prawo. Myślę, że wiadomo. Klikamy sobie tutaj strzałkę lewą albo prawą do wyboru, do koloru i przekręcamy kierownicę. Gdy podświetli się na zielono, znaczy, że wszystko się tutaj dobrze skonfigurowało i mamy już zaprogramowane, tak jakby zbindowane skręcanie. Dodawanie gazu zbinduję sobie pod tą prawą miękką płytkę. Hamulec to jest ta druga miękka płytka. Sprzęgło to jest ten twardy przycisk po prawej stronie na górze pada. To mogę sobie też zrobić w sumie w razie czego, nie? Hamulec ręczny to jest ta lewa twarda płytka na górze. To ja sobie to zrobię przykładowo pod ten przycisk tutaj kółko na kierownicy. W każdej grze tak mam, więc czemu tutaj nie? Teraz bieg w górę oczywiście na łopatki, w tym przypadku prawa łopatka, bieg w dół to lewa łopatka oczywiście, czyli tak jak normalnie, nie? Skręcanie kamerą sobie akuratnie zbiduję pod ten panel. Tutaj trzeba dokładnie chyba wszystko, każdą stronę tutaj zrobić i jak widzicie to wszystko ładnie działa. Przycisk typu akceptuj mogę sobie dać pod Enter, ten przycisk wokół tej czerwonej obramówki, w przypadku tej kierownicy TCS, ABS, nie? To wszystko co się znajdowało na tym panelu, czyli na padzie Xboxa na tym panelu. Górny to był zmiana trybu skrzyni biegów, to sobie to dam pod przycisk Share. Wyłączenie ABS dam sobie pod przycisk na przykład L2. Wyłączenie TCS zrobię sobie pod X. Można się z tym pokręcić trochę, bo to wiecie, tu macie inaczej, ale jeśli to ogarniecie i będziecie myśleć tak trójwymiarowo, to myślę, że nie powinno być tu problemu żadnego, nie? I chyba jeśli chodzi o te podstawowe rzeczy, tutaj mamy wszystko zbindowane. Jak widzicie, skręcam kierownicą, działa, klikam łopatkami, podświetlają się te przyciski. Tutaj też wszystko z tego co widzę działa. Kliknijmy sobie Save All na górze. I teraz jeśli tutaj w tej zakładce Issues coś macie, jakiś sterownik do zainstalowania, to kliknijcie Install. Bo jeśli tego nie zrobicie, jest szansa, że jakby w Robloxie to nie będzie wam reagować. Jeśli tutaj już wszystko wykonaliście poprawnie, widzicie, że wam to działa na ekranie. W zakładce Issues zainstalowaliście wszystkie sterowniki, no to wystarczy wejść sobie do pojazdu i wam to już wszystko tutaj powinno działać. No ale tutaj są
jak mówiłem, te podstawowe rzeczy, czyli możemy tu zmieniać biegi, dodawać gazu, skręcać, nie? Jednak to skręcanie jest takie mech, bo wymaga o nas tutaj dużej ilości machania, żeby wykręcić. Za chwilę też sobie z tym poradzimy, ale to już generalnie w oprogramowaniu Logitech. Co tu jeszcze możemy zrobić? Możemy wyłączyć TCS, a nie, to jest ABS, przepraszam, tutaj, pod X-em. TCS, proszę bardzo, działa. Co tu jeszcze było? A, zmiana trybu skrzyni biegów, nawet już to zrobiłem. Teraz będziemy potrzebować oprogramowania Logitech G Hub, czyli klepujemy Logitech G Hub, pierwszy link, zaawansowane oprogramowanie do grania. Oczywiście podlinkuję wam tą stronę w opisie, gdzie możecie sobie to tutaj pobrać dla systemu Windows i następnie przejść przez proces instalacji i pokażę wam się taki ekran, gdzie macie wszystkie wasze urządzenia od Logitecha. Ten film nie musi być tak w 100% do Logitecha z tego względu, iż możecie sobie zainstalować program Joy2Key, ale ja go generalnie jeszcze nie rozpracowałem, bo jak ja próbowałem coś z nim zrobić do Logitecha, to po zminimalizowaniu programu te zbindowane przyciski traciły swoją tak jakby ważność i nie działały. Na razie skupmy się na kierownicach Logitech, jak ktoś chce może sobie pomajstrować i może mu się uda to zrobić. Po instalacji programu wyświetli wam się taki look na wszystkie wasze sprzęty od Logitecha. Klikamy sobie tutaj przycisk w lewym górnym rogu, a następnie wchodzimy w zakładkę gry i aplikacje. Wchodzimy trochę niżej i mamy profile. Klikamy sobie przycisk dodawania profilu i możemy sobie go nazwać przykładowo Roblox. I teraz na niego sobie klikamy. W tym momencie na górze wyświetli wam się profil Roblox. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, bo jeśli zrobicie to na tym profilu domyślnym, we wszystkich grach te ustawienia będziecie mieli i na przykład wyobraźcie sobie, że włączacie sobie światła w ETS-ie, a ta wyświetla się czat i nagle pisze się jakaś literka. Także jeśli nie gracie w Robloxa, przełączcie sobie z powrotem na ten domyślny profil, nie? Wchodzimy sobie oczywiście w kierownicę i mamy tutaj przypisania. W tym momencie pokażę wam, jak zbindować takie rzeczy jak klakson, kierunkowskazy oraz światła. Przykładowo chcę lewy kierunkowskaz. Przechodzimy sobie do zakładki klawisze tutaj i mamy wyszukaj polecenie. Wpisujemy sobie Z na klawiaturze i wyskoczyło nam tutaj, no, ta literka. Następnie przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy ją do przycisku na kierownicy, do którego chcemy to zbindować. Przykładowo u mnie to będzie przycisk L3. Pamiętajcie też, żeby nie zrobić tego pod przycisk, pod którym macie coś zbindowane już, bo wtedy może wam się to mieszać i dwie rzeczy naraz będziecie przełączać. Teraz przykładowo chciałbym prawy kierunkowskaz, to literka C w PCD i przeciągamy sobie tutaj już do przycisku R2 na przykład. Następnie jeszcze awaryjki możemy sobie zbindować. To jest klawisz X, ja sobie go zbinduję na tym panelu przykładowo pod trójkąt, bo taki ma symbol w rzeczywistości. Klakson jest pod klawiszem G, chciałbym go mieć pod znaczkiem PlayStation. Następnie światła, tu już przykładowo dam sobie je pod przyciskiem kwadratu. I to jest wszystko, jeśli chodzi o bindowanie klawiszy. Za chwilę sobie to jeszcze sprawdzimy, ale przejdźmy sobie teraz do zakładki kierownica, która jest piętro niżej. I proszę bardzo, mamy tutaj naszą kierownicę, jak nią skręcimy, to ładnie ona tutaj działa. I w tej zakładce możemy dać sobie czułość tak jakby, no na maksa na przykład, nie? I wtedy już mamy zażegnany problem tego, że jest ciężko skręcać, że trzeba dużo machać, nie? Tutaj tak dalej to tak będzie trochę bardziej spowolnione, ale to już tam nas zbytnio w sumie nie interesuje. Kątu działania nie musimy ruszać jakoś specjalnie, ale jeśli kogoś denerwuje to, że no tutaj, że na końcu tak wolno to wszystko leci, to może sobie tą czułość dać na domyślną, a zmniejszyć po prostu kąt obrotu, bo tak można też. Teraz tutaj zaznaczymy sobie opcję sprężyna centrująca w grach bez siłowego sprężenia zwrotnego, czyli to sobie możemy zaznaczyć, nie? Ja tu generalnie preferuję zaznaczyć 20, 15, jak tam kto woli, żeby ciężej mu się kręciło i żeby mocniej, czy tam szybciej kierownica wracała jakby do tej pierwotnej pozycji. I teraz możemy sobie sprawdzić, czy w ogóle te bindy, które dodaliśmy, działają, nie? Jeszcze raz upewniamy się, czy mamy profil Roblox, bo oczywiście jak będziemy na domyślnym, to nie będzie nam działać. I klikamy sobie L3, gdzie miałem Z, czyli lewy kierunkowskaz, teraz R3, gdzie miałem prawy kierunkowskaz i awaryjki to będzie X. Co tu jeszcze miałem? Tu było G, czyli klakson i tu było H. Jak widzicie, wszystko działa, a teraz wystarczy sprawdzić, czy działa to w grze. Okej, z tego co widzę, to jeszcze tutaj jestem. Odpalmy sobie światła, jako już jest noc. Czyli proszę bardzo, kwadrat, proszę bardzo, i działa. Awaryjki również działają. Klakson również działa. Lewy, prawy kierunkowskaz. Nie widzę zastrzeżeń, żeby nie działał. Możliwe, że już przypadkowo to zrobiliście, albo nie wiem, gdy zminimalizujecie aplikację, ona wam tak jakby się wyłączy, ale nie, ona jest tutaj w pasku, ona dalej działa i to zostało generalnie tak zrobione z tego względu, by nie zużywała tam zbyt dużo procesora i wiadomo tego typu podobnych rzeczy, nie? No jak widzicie, już sobie od parunastu sekund jadę
i działa to wszystko dobrze. W najbliższym czasie możecie oczekiwać jeszcze filmu z Transita na kierownicy. Jeszcze będziemy na pewno jeździć paroma innymi autkami na kierownicy, bo chętnie bym sobie tak po prostu na luzie pojeździł. Także myślę, że to cały poradnik generalnie, jak właśnie skonfigurować kierownicę. Również jeśli podobają Ci się ogólnie moje treści, możesz kliknąć biały przycisk subskrybuj. Mam nadzieję, że poradnik był pomocny. Trzymajcie się do następnego filmu, no i cześć.